Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po Helu. Zwiedzimy wspólnie to najbardziej morskie miasto w Polsce, poznamy jego historię oraz nieco z przymrużeniem oka dowiemy się, co stało się z przyrodzeniem Neptuna z bulwaru na Helu. Zapraszam na film. Hel to miasto położone w województwie pomorskim, w powiecie puckim. Położone jest na cyplu Mierzei Helskiej, nad Morzem Bałtyckim. Jego powierzchnia to niecałe 22 km². Szerokość natomiast mierzei w jego okolicy wynosi zaledwie 3 km. Zresztą więcej o samej Mierzei Helskiej powiemy w filmie o Jastarni, którą również odwiedziliśmy. Ciekawostką jest, że Hel uznawane jest za najbardziej morskie miasto w Polsce, a to dlatego, że z 3 stron oblewają go wody Morza Bałtyckiego i tylko na niewielkim odcinku graniczy z Juratą. Cypel Półwyspu Helskiego od lądu stałego zaś dzieli 33 km. Spacer rozpoczynamy na stacji PKP, z której udamy się na południe, aż do mola na Helu. Zresztą warto dodać, że komunikacja kolejowa na Mierzei Helskiej jest bardzo wygodna i dobrze zorganizowana. W pobliskim parku, gdzie znajduje się Galeria Rzeźby Kaszubskiej, położona jest najdłuższa na świecie rzeźba z jednego kawałka drewna, mierzy 15,2 metra długości i ilustruje wiersz Juliana Tuwima, Rzepka. Ten pomnik, który właśnie mijamy, jest poświęcony bohaterskim obrońcom, poległym we wrześniu 1939 roku w walkach w obronie Helu. Obrona ta trwała pomimo ogromnej dysproporcji militarnej aż 32 dni. Więcej natomiast o jej przebiegu powiemy w dalszej części filmu. Skąd wzięła się nazwa Hel? Otóż pochodzenie nazwy miasta nie zostało jednoznacznie wyjaśnione. Jedni uważają, że nazwa pochodzi z języka staropolskiego, gdzie Hel oznaczał wydmę, pustkowie czy cypel, inni mówią o pochodzeniu nazwy z języków germańskich czy nordyckich. Wypowiadając słowo Hel, bez wątpienia kojarzy się ono z piekłem i co ciekawe jest również taka teoria, która mówi, że nazwa miasta wywodzi się od starogermańskiego określenia piekła. Jesteśmy tutaj w kwietniu, bulwar jak widać świeci pustkami. Możemy dzięki temu swobodnie pospacerować, nie ma turystów, bo sezon się jeszcze nie zaczął. Zresztą sam Hel jest niewielkim miastem, liczącym jedynie około 3000 mieszkańców. Hel jest miastem o długiej historii, a jego dzieje toczyły się torem wytyczonym przez jego nadmorskie położenie i specyfikę gospodarczą. Hel uzyskał prawa miejskie w 1260 roku. Sam półwysep jest jednym z najbardziej unikatowych półwyspów na świecie i jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez polskich turystów od wielu lat. Najdawniejszy Hel położony był około 1,5 kilometra na zachód od centrum obecnego miasta. Posiadał on murowany kościół, ratusz, szpital, 2 targowiska, kilka karczm oraz przystań dla łodzi rybackich i statków handlowych. Przez 1,5 wieku półwysep podlegał Krzyżakom. W tym okresie nastąpił gwałtowny rozwój Helu. Co ciekawe, w XIV wieku w mieście stacjonowała krzyżacka flota, licząca aż 84 okręty. W następstwie oddziaływania sił natury, tę część półwyspu stopniowo pochłaniały wody zatoki. Początek tego zjawiska zaczął się już w XV wieku. Dlatego w tym okresie powstał nowy Hel. W wyniku silnego oddziaływania morza zmieniła się również linia brzegowa Mierzei Helskiej, która obecnie jest cofnięta o 200 do 500 metrów w stosunku do stanu z XV wieku. Od wieku XVI miasto to zaczęło wyraźnie dominować nad upadającą starą osadą. Niestety liczne pożary i napaści oraz zarazy doprowadziły do stopniowego wyludnienia osady, co w konsekwencji spowodowało utratę praw miejskich. Ich odzyskanie nastąpiło dopiero w 1963 roku. Ponowne ożywienie osadnicze
nastąpiło dopiero w chwili wybudowania niewielkiego portu, który stał się schronieniem dla łodzi i kutrów rybackich oraz przystanią dla statków wycieczkowych przypływających z Gdańska i Sopotu. Po zakończeniu I wojny światowej Hel stał się najsilniejszym ośrodkiem rybołówstwa oraz bardzo popularnym ośrodkiem kurortu. Ciekawostką jest, że pod koniec dwudziestolecia międzywojennego, podczas budowy portu wojennego w Helu, odkryto ruiny Starego Helu. Ruiny zostały wstępnie przebadane przez archeologów z Torunia, ale ponieważ priorytetem była budowa portu, dlatego zostały one zasypane. Niestety obecnie, z uwagi na położenie ruin na terenach wojskowych, prace archeologiczne na tym terenie są niemożliwe. Pomyślny rozwój Helu przerwał wybuch II wojny światowej. Półwysep stanowił jeden z najdłużej broniących się obszarów kraju. Skapitulował dopiero 2 października, w kilka dni po kapitulacji Warszawy. Garnizon polski liczył niespełna 3000 żołnierzy i oficerów. W jego skład wchodziła jedna bateria imienia Henryka Laskowskiego, składająca się z 4 dział 152 mm oraz dział mniejszych kalibrów i przeciwlotniczych. Stawił czoło wojskom niemieckim znacznie silniejszym i lepiej uzbrojonym. O pamiętnych wydarzeniach i bohaterskiej obronie przypominają zbiory, budynki i instalacje Muzeum Obrony Wybrzeża. Od zakończenia II wojny światowej aż do roku 1996 dostęp do Helu był ograniczony ze względów militarnych. Hel dostał status miejsca szczególnie ważnego strategicznie, co wiązało się z tym, że do Helu mogli przyjechać tylko obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wjazd samochodem prywatnym możliwy był tylko za okazaniem przepustki. Co ciekawe, honorowym obywatelem miasta Hel od roku 2005 jest Aleksander Kwaśniewski, za przyczynienie się do promocji miasta. Obecnie w Helu istnieją 2 porty, rybacki i wojenny. Port rybacki funkcjonuje jako baza kutrów i jako przystań żeglugi pasażerskiej oraz jako przystań jachtów. Ten oto pomnik to pomnik Neptuna. Praktycznie każdy odwiedzający Hel robi sobie w tym miejscu pamiątkowe zdjęcie. Nie każdy zaś wie, że ta rzeźba jest kopią brązowej postaci boga Neptuna, która stanowi element fontanny stojącej we włoskiej Bolonii. Posąg w Helu stworzył Tadeusz Biniewicz, wykonując go z białego granitu. Co ciekawe, jest to największa kamienna rzeźba boga Neptuna na świecie. Nie obyło się bez skandalu, bowiem w sierpniu 2020 roku pewien turysta z Warszawy urwał posągowi przyrodzenie, a powstałe straty wyceniono na 30 000 złotych. Oderwany fragment udało się odzyskać, a posąg naprawić. Nie wiadomo natomiast, jaką karę poniósł wspomniany zuchwały turysta. Warto wspomnieć, że na Helu znajduje się fokarium, które jest częścią placówki akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Stanowi również ośrodek mający na celu badanie i rozwój tego ginącego gatunku, a wyleczone i urodzone foki w ośrodku są wypuszczane na wolność. Bez wątpienia ciekawą atrakcją jest również latarnia morska. Położona jest na końcu Mierzei Helskiej. Ma wysokość 41,5 metra. Latarnia zbudowana jest w kształcie ośmiokąta zakończona galerią, z której możemy podziwiać widok na morze i okolice. Na koniec warto wspomnieć o kopcu Kaszubów, który umownie wyznacza początek Polski. Znajduje się na trasie spacerowej wokół Cypla Helskiego. Kopiec powstał w 2013 roku. W centralnym miejscu pomnika jest umieszczone godło Kaszub, czarny gryf w koronie. Ma on podkreślić przynależność Helu do Kaszub. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.